Jak to jest podróżować kobiecie samej? Mieszkając tutaj ponad rok, Tak? powiedziałeś, że jest ciężko przebić się do Portugalczyków. Magda? Tak? Widzowie pewnie by chcieli, żebym zadał to pytanie. Jak to jest podróżować kobiecie samej? Bo podróżujesz, wiesz, Chiny, Ameryka, Sri Lanka, Afryka, przeróżne strony świata. Tak. I jak byś odpowiedziała? To jest proste, to jest skomplikowane? Staram się podchodzić do tego, że wszystko wszędzie może się wydarzyć. Czy to jest Polska, czy to są właśnie Chiny, Stany, Afryka i tak dalej. Wszędzie trzeba być ostrożnym. No wiadomo, w podróży może trochę bardziej. Trzeba mieć plan A, B, C, 2 portfele, 2 telefony, takie rzeczy. No ale jak się chce i właśnie przestrzega się też norm kulturalnych pod tytułem ubiór, pozna się lokalsów, którzy powiedzą ci tu chodzić, tu nie chodzić, to będzie dobrze. To będzie dobrze. To jest Alfama. To jest taka specyfika tutaj w tych budynkach. Przeważnie mieszkają starsi ludzie, więc widać te roślinki, oni się nie śpieszą, wychodzą rano na kawkę, na pasztela, a turyści się w Na co? Wychodzą na kawkę i na? Pasztel de nata. Pastel de nata. Cóż to jest? Takie bardzo popularne ciastko w Hiszpanii, w sumie najpopularniejsze, które składa się z ciasta francuskiego, masa jajeczna plus budyń. Tyle. Aha, jeszcze dodaję tylko cynamon. Cynamon, o Jezu, kocham cynamon. Będziemy szukać. Sztuka nowoczesna w Lizbonie. Zobaczcie, moi drodzy, ceramika na zewnątrz domów i nikt się o elewację nie martwi, tylko płytkę elegancką, ale to jest ceramika malowana ręcznie chyba, a może i nie ręcznie, odbijana taką pieczęcią, ale wygląda przyznam szczerze, bardzo estetycznie. Taką bym sobie odwalił, a tutaj pranko i życie płynie. Tutaj jest tak spokojniej chyba, nie? Zdecydowanie. No dzisiaj jeszcze mamy poniedziałek, nie ukrywajmy. Niektórzy wychodzą do pracy. Tak, ale faktycznie Alfama jest specyficzna, tutaj nikt się nie śpieszy. Tutaj ogólnie ludzie... w Portugalii ludzie się nie śpieszą. Nie, zdecydowanie. No, jest natura, jest ładnie, po co się śpieszyć? Trzeba po prostu cieszyć się życiem. No tak, a jakbyśmy porównali mentalność Portugalczyków do Polaków, uważasz, że to 2 różne światy? Tak, zdecydowanie. Nawet Polacy tutaj, Polonia, która jest przefenomenalna. Trzymacie się razem? Tak, przeszła dużą transformację i dużo znajomych osób z Polski mówi, że nie wyobrażasz sobie powrotu. Mimo że kochają, odwiedzają rodzinę znajomych, ale tutaj inaczej się żyje. To słońce, klify, natura, plaże. Jest tam klimat, jest spokój, nie ma tak? takiego parcia chyba. Zdecydowanie nie ma takiego wyścigu szczurów, takiego typowego życia korporacją. Tutaj, tak jak wspominałam wcześniej, praca nie jest najważniejsza. Po prostu natura, rodzina, bycie szczęśliwym, po prostu. Rodzina jest najważniejsza, można powiedzieć, w Portugalii? Można użyć takiego sformułowania? Zdecydowanie, szczególnie osoby lokalne stąd. No żyją rodziną, są bardzo, bardzo rodzinne. Wszystkie wakacje osoby dorosłe wyjeżdżają z rodzicami. Święta, każda okazja jest dobra do celebracji i to właśnie z rodziną. Częściej nawet niż ze znajomymi. Rodzina to podstawa tutaj. Faj. Nie no, muszę o to zapytać, bo to jest od kuchni. Tak? Znasz dziewczyny, które mają partnerów, Polki, które mają Portugalczyków tak? za partnerów, no i jak one ogólnie oceniają, czy to jest takie, wiesz... Temat może. Pełno tu skrajności, a z racji też sytuacji ekonomicznej dużo generalnie ludzi młodych, ale no właśnie powiedzmy mężczyzn też mieszka z rodzicami. No i masz trochę taki w pakiecie, nie? I pan plus mama, która często wpada, gotuje, wyjeżdża razem na wakacje, także kto co lubi. Czyli to twoja koleżanka pierwsze wakacje, które miała, to miała z całą rodziną? Tak, dokładnie. Czyli się nie nudzili? No z pewnością nie. No dobrze, drodzy widzowie, czyli co? Czyli możemy nazwać Portugalczyków maminsynkami? Oczywiście nikogo nie obrażając, bo to nie jest obraźliwe. Po prostu mają większe przywiązanie do rodziny. I tą pępowinę później po prostu odcinają. I pojechał ten nasz znany tramwaj z wielu zdjęć.
Z Portugalii, z Lizbony. Jak on się nazywa? Kariera 12. Tak. Kariera, jak wsiądziesz tam, to masz murowaną karierę. Tomasz, co cię przyjedzie? Magda, O. czy tutaj aż tak kradną w tej Portugalii, w tej Lizbonie? Zdarza się, w miejscach turystycznych trzeba uważać, więc przewidując wszystkie wypadki, ja mam na przykład taką zawieszkę, bardzo praktyczna. Mogę tak. robić zdjęcia, sprawdzać mapę, a telefon jest bezpieczny. Tak, cały czas jak ktoś by ręku, chciał ci tak. wyrwać, no to się zdziwi, co? Nie dam się. To od razu prawy sierpowy i tam na... Tak jest. Leci! I nie ma gościa. Alfama z góry. Charakterystyczny widok. Tutaj właśnie rozmawiamy z Magdą, że najbardziej Alfama kojarzy się z czerwoną dachówką glinianą. Zgadza się? Ale byśmy pobiegali. Czy ktoś oglądał Yamakashi Synowie Wiatru? Jeżeli ktoś nie oglądał tego filmu, to polecam obejrzeć. Jest to film o parkurze. Z Francji. Zawsze ja tak sobie myślę, że jak spotykam ludzi takich jak ty, to sobie myślę, gdzie oni później trafią? Gdzie ich zawieje? Mnie marzenia rodzą się spontanicznie. Spontanicznie. Chiny wyszły tylko dlatego, że znalazłam filmik o górach Huashan. Tak sobie nawet nie wiedziałam, że to są Chiny. Po prostu wyświetlił mi się filmik, później on do mnie wrócił. Oczywiście internet kocha nam podsuwać pomysły. I nim się obejrzałam, jakieś 2 lata później byłam na tej górze. I przeszłaś tymi schodami? Nie, no to w ogóle Huashan to jest, wiesz, to jest bomba. Najwspanialsze miejsce ever. Naprawdę wszystkim polecam. Huashan. Wychodzi na to, że ludzie się boją zrobić pierwszy krok, nie? Zdecydowanie. Dla większości osób marzenia to są po prostu coś bardzo odległego. I kosztownego, niebezpiecznego. Często służy bardzo dużo wymówek, ale to właśnie koniec końców to są wymówki, bo tak naprawdę każdy bez większego doświadczenia podróżniczego, bez super majątku, tak. jakiejś super pracy, bogatych rodziców, jakiejś niesamowitej hiperkondycji jest w stanie większość rzeczy takich przyziemnych, jak przeprowadzka, nawet wejść na Kilimandżaro, naprawdę wszystko jest dostępne. Wystarczy się skupić na celu, rozpisać na kroki, zarobić ten budżet, potrenować i ruszyć. Ale zobacz, czy to nie jest tak, że nawet jeżeli nie wydasz tych pieniędzy na marzenia, to i tak wydasz na coś innego, nie? Zdecydowanie! Restauracje, wszystkie fancy miejsca, hotele, wakacje all in, nie wiem, ciuchy oryginalne. Ja tego nie potrzebuję. Ja wolę spełnić swoje marzenia. Proszę bardzo, jaka piękna Afryka! sukienka. Z Zambii? Tak. Albo z Tanzanii, nie wiadomo. To jest Tanzanii, to jest Zambii. To jest Zambia. Można. Oryginalnie. Idziemy na pasztela, tylko nie można pomylić z pasztetem, bo jeżeli pomylisz z pasztetem, to cię wyśmieją. Pasztela. Tak. Pasztel, o którym mówiła nam Magda. Ja tutaj się w chirurga trochę pobawię. Czyli co, tutaj mamy budyń, Magda? Tak. Budyń. Jajecz... Tak, to jest masa jajeczna właśnie z budyniem na cieście francuskim. Na cieście francuskim. Dobra, co ja tutaj się będę w chirurga bawić? Kosztuj. Słodkie, jedwabiste. Smaczne. Lubisz to? Tak, zdecydowanie. O Jezu, jaki dobry kadr. Idealne miejsce, moi drodzy. Prawdziwa Portugalia. Słońce, pasztel. Można żyć. Można żyć. Łamanie ogólnie takich schematów tutaj, bo tak... ja mam kawę i pasztela. Magda ma herbatkę i pasztela. Co w mniemaniu Portugalczyków? Bluźnierstwo. Totalne. Tak się nie robi. W sensie faktycznie w kulturach czy to i hiszpańskiej, i portugalskiej do ciasta powinna być kawa, herbata, to już raczej po lunchu. Właśnie zdarzyło się mojej znajomej, że w pewnej kawiarni nie dali jej mimo zamówienia herbaty. Więc musiała zamówić, odmówili, musiała zamówić kawę, zjadła i dopiero na sam koniec pani dopytała, czy chce teraz herbatę. Co ty mówisz? Tak, to zaskakujące. Ach, ta tradycja, te przekonania. Uważaj, bo tam Borys Gołąb się czai na tego pasztela. Tak, na pasztela, a tutaj... A jest i ten! Wskakuj na palce.
No wskakuj do kierownika na palce. Nie wiem, na ile to jest dobre laptopów, ale... O, dziobnął i pojechał. Jak byłaś w Tanzanii, Tak? bo interesujesz się psychologią, socjologią, lubisz pracować z dziećmi I z młodzieżą. i z Z młodzieżą. naciskiem na młodzież. Tak. Jak byłaś właśnie w Tanzanii, bo cały czas jak gdzieś jedziesz, to masz do czynienia z dziećmi bądź z młodzieżą. Tak. Jak byłaś w Tanzanii, te dzieci się przed tobą otwierały? Tak, w ogóle nazywało mnie Mama Afryka. Mama Afryka. Tak. Spędzałam faktycznie dużo z nimi czasu. Miałam tu możliwość ich wysłuchać, tak? Bo dużo dzieci tak naprawdę właśnie jest ten problem, jest niewysłuchanych. W afrykańskich krajach to nie ma czegoś takiego, że rodzice, tak jak w Europie, faktycznie interesują się pasjami dzieci. Poświęcają im tyle czasu, nie? Poświęcają tyle czasu. Jak masz 10, no to nie za bardzo. Tak, no i dzieci też jest inaczej. Nie wszystkie dzieci mają możliwość na edukację, a do tego często pomagają rodzicom, czy zajmują się młodszym rodzeństwem, pracują i To dzieciństwo umyka. umyka zdecydowanie. Wiesz, ciężko mi było dość, znaczy tak jakby wyłapać to. Ty może bardziej będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy dzieci w Afryce mają deprechę? Trudne pytanie, nie? Trudne pytanie, bo one tego nie okazują. Nie są też nauczone okazywać trudnych emocji. Często jest tak, że dziecko zaczyna płakać, no to oczywiście jest wygaszanie tych trudniejszych emocji. Ale też mają trochę też w kulturze tej więcej radości z błahych rzeczy. U nas naprawdę trzeba bardzo dużo, żeby taki nastolatek teraz się ucieszył, a tam dla dziecka kawałek patyka, koło, tak, opona, latawiec z reklamówki i dziecko ma frajdę i od razu się cieszy, widzisz ten taki uśmiech, taki naprawdę szczery na twarzy. Ale no to wszystko ma to właśnie z drugą stronę. Z jakimi problemami przychodziły dzieci? Naprawdę to były trudne tematy. Dzieci bardzo często przychodziły głodne i to nie tak, że nie zjadły tylko śniadania, tylko nie jadły przez kilka dni, gdzie rodzice biły dzieci, gdzie dzieci były wykorzystywane jak nastolatki. No i to, że mają poczucie, że jest taka obawa, że ich życie będzie podobne jak ich rodziców, tak? Że jedyną szansą jest dla nich edukacja, także te dzieci, które mogły przyjść i się uczyć, czy to były zajęcia dodatkowe, czy miały też szczęście chodzenia do szkoły, naprawdę były wdzięczne za tą edukację. I z taką radością szły i mam wrażenie, że ich ulubionym czasem to był czas w szkole. To było super. Zaraz tam pójdziemy. Zobaczcie jakie życie. Pranie się suszy. Koleżka tam sobie muzyczki słucha. Turystów z godziny na godzinę coraz więcej. Dużo tutaj jest, Magda, ale tutaj jest turystów z różnych części świata. To jest Lizbona. To jest Lizbona. Zobaczcie jakie karteczki. Ręcznie malowane chyba. 3 powody, dla których widzowie powinni przyjechać do Lizbony. Do Portugalii, może tak generalizując troszkę. Okej. Złapać słońca. Słońce. Tak. Wyciszyć się w naturze. Góry. Te góry, plaże, klify. I zacząć cieszyć się życiem. Tak jest. Magda, przepraszam, że tak teraz obejdę, bo za nami jest tramwaj, czy w Portugalii, tutaj w Lizbonie jest tylko i wyłącznie jeden popularny tramwaj, czy jest kilka tych tramwajów? Jest kilka, one mają specjalną po prostu trasę od tych głównych zabytków, czyli od tej na przykład katedry Se, tam po Alfamie wokoło i tak, jeżeli ktoś nie lubi chodzić, to możecie po prostu przejechać tramwajem. Czyli tak jest kilka linii i przeważnie turyści sobie. Tak, zdecydowanie. I oczywiście kieszonkowcy, nie? O tak! Dumni z Ronaldo, tak, z piłki nożnej. Dokładnie, jak byłam na Maderze, gdzie jest dom Ronaldo, on się tam urodził, najbardziej sławny Maderczyk, ma też oczywiście swój pomnik. No to dużo osób z racji tego Ronaldo fani przyjeżdżają sobie zdjęcie, chociaż z pomnikiem zrobić. To bardzo lubię w miejscach. Patrz, No, dawaj wodę. Jest woda. To jest wody. potrzymać. Świetna miejska, lizbońska woda z nutką rur 40-letnich.
Magda, jesteś osobą, która poza schematem w ogóle żyje i funkcjonuje. Staram się. Tak, ale rozmawiamy właśnie sobie o wolontariatach i tych wolontariatów troszkę u Ciebie było. Jesteś osobą bardzo otwartą na ludzi. Jesteś taką właśnie chętną pomagać tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. I tutaj wspomniałaś właśnie o, jak byłaś w Stanach. Tak. To robiłaś wolontariat w szpitalu. Tak, wiem, nie mam medycznego wykształcenia, w związku z tym no nie było to proste, musiałam też oczywiście przejść rekrutację, wypełnić papier, bo to jednak są Stany, przejść badania, aczkolwiek dopytałam się koordynatorki od tych spraw wolontariuszy, bo w Stanach generalnie wolontariat jest bardzo popularny, oni za to dostają dodatkowe punkty. Tak, na uczelni, żeby iść na studiach, więc u nich się to bardzo liczy. Aczkolwiek ja nie miałam potrzeby oczywiście żadnych punktów, ale chciałam się zaangażować społecznie, nie tylko pracować i zwiedzać, tylko mając wolny czas po prostu jeszcze coś pomóc. I znalazłam szpital, który był przy polskiej dzielnicy. A jak to Polacy, którzy przeprowadzili się masę lat temu, uwaga, mieszkając po 20-30 lat tam, nie znali języka angielskiego, albo znali bardzo słabo, bo mieszkali w polskiej dzielnicy, polskie restauracje, sklepy, banki i wszędzie Polski. Więc jak przychodzili do szpitala, do dzielnicy obok, nie mogli sobie poradzić. Więc ja byłam takim tłumaczem na recepcji, który zaprowadzał do odpowiedniej sali, rozmawiał z pielęgniarkami, brał na wózeczek, żeby jakąś tam osobę właśnie przetransportować. No i to była moja rola. To jest niesamowite. Z czego to się bierze, że ludzie po 30 lat mieszkają i nie znają języka? Jak to jest możliwe? To jest dobre pytanie, bo ich dzieci, które już tam się urodziły jako pierwsze pokolenie, będąc stricte w Ameryce, oczywiście znali ten angielski, a rodzice, wiadomo, posłali dzieci do amerykańskiej szkoły, ale uczyły dzieci też polskiego. Nawet tam jest bardzo popularne polskie szkoły, no ale sami jakoś nie mieli widocznie tego zaparcia czy potrzeby na naukę. Potrzeby. Wszystko się da załatwić. Po polsku. Czego to się uczy? Kierowniku, to można ten czas spędzić lepiej. Widzowie, Mercado da Ribera. To jest miejscówka, w której można zjeść przepyszną, wielopiętrową kanapkę. Francesita, zaraz wam pokażę tą Francesitę. Tutaj nasza przewodniczka lokalna zna najlepsze ogólnie miejscówki do jedzenia. Więc zaraz będziemy atakować. Mamy już miejscówkę. Zgubiłem swojego przewodnika, ty. O kurde. Moi drodzy, to jest Francesita, to jest... Magda może powiedzieć więcej. Powiedz, Magda. Francesita to jest typowa portugalska kanapka, która składa się z kilku warstw pieczywa i różnych rodzajów mięsa, więc w środku będzie bekon, będą kiełbaski, będzie szynka, wokoło to jest zalane sosem na bazie piwa, do tego jest jeszcze ser, jajko, więc takie danie ma ponad 1400 kalorii. Ostro, to będzie ten. Magda, powiedz, co wybrałaś. A ja mam tutaj sardynki na tostowanym chlebie z pastą pomidorową i typową portugalską zupę, czyli zupę verde zieloną z warzywkami. Masa rośnie, moi drodzy. Portugalskie jedzonko. Smacznego. Magda tutaj mówiła prawdę. Zobaczcie, jakie jest to czyste mięsko. Nie kłamałam. Nie kłamała, ale nie normalnie. Czyste łapki? Ślina leci. Test generalny. Cudowny, Magda. Patrzcie, Magda. Magda wypatrzyła pamiątki, więc tutaj nie może się zdecydować. Jakieś portfeliki. Które? Głosujcie. Zobaczmy. Tutaj jest bardziej taki portugalski, te takie wzory. Tutaj jest taki bardziej kwiecisty. Tutaj też taki kwiecisty. No te dwa są bardzo ładne. Ciężkie wybory w życiu. Mieszkając tutaj ponad rok, Tak. powiedziałeś, że jest ciężko przebić się do Portugalczyków. W sensie, że ciężko jest się do nich zbliżyć i że ciężko ich poznać bardziej. Z czego to może wynikać? Jeżeli chodzi o Lizbonę, to na pewno z dużego przepływu ludzi. Taka, powiedziałabym, rotacja. Sporo osób przyjeżdża tu na wakacje, czy przyjeżdża do pracy na moment, a jednak
Portugalczycy są przywiązani do rodziny, do takich ciepłych relacji, więc nie każdego od razu wpuszczą do życia. A właśnie przyjedzie taka osoba z jakiejś części Europy, pomieszka i zaraz wraca, więc ten kontakt się jednak urywa. A są troszkę tacy zazdrośni ze względu na to, że wiesz, przyjeżdżają ludzie i zabierają im troszkę pracę. Znaczy tak myślą, że zabierają im pracę? Też się przejawia problem faktycznie i nie tylko praca, ale mieszkanie i chyba nawet na ten moment ten temat mieszkania jest bardziej dotkliwy, bo w ostatnim czasie miały miejsce liczne protesty i rząd już zaczął zmieniać prawo, jeżeli chodzi o Airbnb i wynajem, tak żeby właśnie te osoby, które przybywają za granicę i mają dobrą pracę, mogą pracować sobie z każdego zakątka świata, nie odbierały tych miejsc w takich lokalnych dzielnicach z dobrymi cenami i żeby te ceny jeszcze nie szły tak intensywnie w górę po prostu. Czyli pomoc lokalnym. Obudzili się. Tak. Gdzie idziemy teraz? Na Pink Street. Na Różową ulicę? Tak. Co tam jest na Różowej ulicy? Trochę się dziwnie kojarzy. Bary, imprezy i zielsko. Bary, imprezy i zielone. Ten budynek mi tutaj pretenduje na skład. Pewnie tutaj ekipa jakaś sobie nocuje. Aha, Pink Street, to teraz już wszystko jasne. Pokolorowali tutaj ulicę. No nieźle. Za dnia to nie wygląda. Za dnia to nie wygląda, ale... Zaczyna się nocą. Okej. Popularne miejscówka z parasolkami. Z czym, z czym? Z parasolkami. Parasolki? I co się pod tymi parasolkami robi? A, tutaj! Taka atrakcja jak w Lublinie. Tak, powiedzmy. Siadają, no. Lubią sobie tutaj poodpoczywać. Oni tacy, powiedziałbym, południowi, jak wiecie, jak na mapę spojrzycie, to lubią sobie poddychać na świeżym powietrzu. Jest słońce, jest ładnie. Tak jest, wyjść z jakimś czarkiem tu i tam. Pani Magdo, cóż to jest za pomnik? To jest pomnik odkrywców, czyli to, z czego słynie Portugalia. Z podróży, z odkrywania nowych lądów, na przykład jak Vasco da Gama dotarł do Indii, mamy tu mapę. Jaka są mapa? daty, Proszę bardzo. Portugalczycy, gdzie dopłynęli, poszczególne roczniki, można się Czyli tak, Vasco da Gama odwiedził Amerykę Południową. do Indii. 1500 rok. A do Indii kiedy się tam dobili? Do Indii się dobili w 1509, 1498. No ale Portugalczycy bardzo mocno odkrywali ten świat, a zwłaszcza Afrykę. I Afryka, mieli kolonie w Angolii. Angola, tak. Byli też w Chinach, nawet ponad 400 lat w Makau. I co ciekawe, przewieźli do Makau swoje pastel de nata. Moje pierwsze pasztele jadłam w Chinach. Naprawdę? Naprawdę! Portugalczycy mistrze żeglowania. Zobaczcie, świat normalnie od Ameryki Północnej, cały Atlantyk, Pacyfik. Pacyfik jest z tamtej strony. Wszystko jest, moi drodzy. Zobaczcie, jak oni tutaj podbijali światy. My jechaliśmy przez Afrykę, ostatnia seria, właśnie tutaj Afryka Zachodnia. Zaczęliśmy w Gambii, skończyliśmy w Liberii. Dokładnie mniej więcej plus minus gdzieś tutaj. Portugalczycy nowe tereny podbijali nie tylko mieczem, ale też krzyżem. Nie mi oceniać, czy dobrze, czy źle. Jedno jest pewne. Chrześcijaństwo zmieniało tradycje, zmieniało kulturę. Miecz też zmieniał, bo ludzie się bali. Więc co ja wam powiem, moi drodzy? Koloniści zmieniali dużo. Zmieniali tak, że później już do tego oryginału się nie dało wrócić. I co najgorsze w tym wszystkim, moi drodzy, później poszli sobie. No i tubylcy zostali sami sobie. Aperitivo e piscina.
Dobrze, moi drodzy, to bardzo dziękujemy pani Magdzie, pani Magdo. Mi również. Bardzo przyjemna miło. wycieczka. Dziękujemy bardzo. Ja Moi również drodzy, dziękuję. jakiś miły komentarz tutaj w stronę pani Magdy, naszej przewodniczki dzisiaj. Serdeczne pozdrowienia kierownicze z Lizbony, z Portugalii. Łapiemy słoneczko. Ja tymczasem kończę odcinek. Tutaj Magdzie bardzo dziękuję, Magda, za miło spędzony czas i za oprowadzanie i za ciekawe w ogóle informacje, tematy. Tymczasem, moi kochani, łapka w górę, koniecznie. Ten, kto nie subskrybuje kanału, to musi zasubskrybować, bo zaraz tam wpadnę na chatę. I co? I widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, proszę, koniecznie, ale nalegam, koniecznie podrapać pod uchem wszystkie czarki i wszystkie pulpety, czyli koty. Pozdrawiam, kłaniam się kierowniczo prosto z Lizbony.